Patrycja Wajda, kobieta renesansu, projektantka odzieży dla dzieci i dorosłych, malarka, prawnik, artystka wieloformatowa. Jakbyś mogła bardziej opisać szczegółowo, czym się zajmujesz, co Cię pasjonuje, co robisz w swoim życiu? Od 5 lat największą moją pasją jest macierzyństwo. Oddanie mojemu synkowi i cudowna, święta, przepiękna służba temu nowemu życiu, które przyszło na świat i chcę urzeczywistnić cały swój potencjał. I dla mnie nie ma większego zaszczytu i większej radości jak towarzystwo temu, adoracja tegoż i służba. Więc to przede wszystkim. A poza tym, zanim urodziłam Samika, pasją była yoga i wciąż pozostaje gdzieś tam na peryferiach w tej chwili, ale również tworzenie, wszelkiego rodzaju tworzenie, używanie rąk i poprzez moje serce i moją duszę kreowanie wszystkiego dookoła. Od odzieży dla dorosłych, dla dzieci, projektowanie mojej przestrzeni, tworzenie z gliny, malowanie cudownych, inspirujących obrazów, inspirowanych głównie ostatnią miłością do mojego dziecka. W zasadzie to chyba głównie sztuka, yoga, świadomy rozwój i macierzyństwo. Projektowałaś ubrania i nadal projektujesz dla takich pism jak Amrita i Avatar. Są to niemieckie pisma podobne do Bonprix, u nas popularnie w Polsce. I powiedz mi, jak czujesz się ogólnie na rynkach zagranicznych, bo w zasadzie jesteś też bizneswoman. Tak, oczywiście. Na rynkach zagranicznych bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż na polskim rynku. No i chyba tyle. Bardzo dobrze się to... Odbiór jest wspaniały mojej odzieży. Teraz to troszeczkę też przeszło na peryferię, ponieważ macierzyństwu jestem oddana 24 godziny na dobę, więc mało wnoszę nowych projektów, ale nadal to robię i zamierzam to rozszerzać później. Opowiedz mi proszę o swoim macierzyństwie, o tym, jak to się stało, że znalazłaś się na okładce tej przepięknej książki amerykańskiej pisarki Laury Shani. Jak to się stało, że się tutaj znalazłaś ze swoim ukochanym synkiem? Jakiś czas po porodzie odczułam ogromną potrzebę dzielenia się ze światem, cudem, który przeżywam. I gdzieś tam z pomocą przyszły media społecznościowe, głównie Facebook. I umieściwszy zdjęcia, w zasadzie bardzo szybko pojawił się ogromny odzew z całego świata. Mój profil jest międzynarodowy, działam tam głównie w języku angielskim. I zaczęła rosnąć grupa ludzi, którzy bardzo inspirują się tym, co robię, podziwiają, czerpią z tego. I jedną osobą spośród tych ludzi właśnie obserwujących się nagle stała się gdzieś tam do tego kręgu dołączyła Laura Shani, pisarka amerykańska, aktywistka na rzecz powrotu do natury, do naturalnych porodów. I zobaczyła moje zdjęcie, które tak ją ujęło, tak ją poruszyło, że zwróciła się do mnie z prośbą o umieszczenie tego zdjęcia na swojej książce, na w zasadzie kolejnej edycji swojej książki. Opisała to zdjęcie jako esencja macierzyństwa, miłości i więzi macierzyńskiej i zaczęłyśmy korespondencję. Ona wtedy nie wiedziała jeszcze, że ja również urodziłam bez asysty, więc jakby znalazłam się w jej polu bardzo mocno, w jej polu zainteresowań. Posłała mi opis mojego porodu, który znajduje się na różnych miejscach w zasadzie w necie, miejscach promujących właśnie porody, również na mojej stronie internetowej. I ten opis ją zachwycił i poprosiła o umieszczenie go w książce. I tak się znalazła cudowna historia, w zasadzie poszerzona, bo również obejmująca moje podejście generalnie całościowe do macierzyństwa. I tak to się stało, że w amerykańskiej książce pojawiła się historia Polki. Przepiękna historia Twojego porodu lotosowego, ale również porodu bez asysty. Czym się różni jakby kwestia porodu lotosowego od takiego zwyczajnego porodu? Jakbyś mogła nam opisać?
Poród, którego ja doświadczyłam, jest to poród bez żadnej interwencji medycznej. Poród naturalny, tak jak stworzyła i nas natura do tego, jak przeznaczyła nas do tego procesu, który jest bardzo cudowny, naturalny i w moim odczuciu absolutnie nie potrzebuje żadnej interwencji, a wręcz odwrotnie. Wszelka interwencja zaburza ten proces i doprowadza do różnego rodzaju traum. Oczywiście podstawowe pytanie, jak nie bałaś się porodu bez asysty, czyli w jaki sposób zaufałaś tej wyższej sile, jak pracowałaś ze swoją podświadomością, nadświadomością, aby ten proces przejść, oczywiście bez żadnych komplikacji, bo przecież kobiety tracą dzieci podczas porodu. Oczywiście. Same umierają. Trudno się nie bać, żyjąc w zachodniej cywilizacji. Nasze umysły są bardzo zindoktrynowane, przede wszystkim zindoktrynowane przez strach. Wmawia nam się od urodzenia, że życie jest niebezpieczne, że procesy, które zachodzą w naszych ciałach, są nam nieprzyjazne i są niebezpieczne. Więc jesteśmy tak indoktrynowani przez naszych rodziców, przez instytucje edukujące, przez oczywiście media. Więc trudno się nie bać. I ja też przeżywałam rodzaj strachu, z którym pracowałam całą ciążę. Pracowałam oczywiście nad swoimi strachami i różnego rodzaju indoktrynacjami już dużo wcześniej, zanim zaszłam w ciążę. Więc to na pewno również wpłynęło na całą tą moją decyzję i cały ten piękny proces. Cóż, jest to praca wewnętrzna głęboka, którą przeszłam, różnego rodzaju medytacja i inne metody zmieniające oprogramowanie naszego umysłu, które pomagają nam powrócić do naszej natury, do naszej wewnętrznej mocy, do tego, co naprawdę reprezentujemy, czyli do istoty, która samo stanowiąc o sobie jest w zasadzie samowystarczalna i nie potrzebuje interwencji medycznej, edukacyjnej, kościelnej i wielu innych. Jesteśmy niezwykle potężnymi istotami i po prostu należy wykonać tą pracę odprogramowania, żeby móc przez ten strach przejść. Ja całkowicie się strachu nie pozbyłam, wchodząc w proces porodowy, niemniej jednak działałam mimo strachu. Po prostu odwaga i miłość, którą czułam do mojego dziecka, ogromna więź, którą już poczułam oczywiście w czasie ciąży, spowodowała, że ten strach gdzieś był drugorzędny, czy też zszedł na plan dalszy. Potrafiłam pracować nad tym, czy też kontrolować, chociaż nie lubię tego słowa, pracować z nim na takiej zasadzie, że miłość objęła go swoimi szerokimi skrzydłami i on nie mógł tego procesu w żaden sposób zaburzyć. Rozumiem. Pytanie do Ciebie. Dlaczego poród lotosowy jest lepszym porodem od tych klasycznych porodów? Co takiego sprawia, że ten poród jest tak duchowy, prawda, mistyczny? Tak, to była jedna z podstawowych kwestii. Ja właśnie chciałam zachować ten aspekt duchowy i mistyczny, który jest ogromną częścią istnienia ludzkiego. Niemniej jednak zachodnia cywilizacja zmusza nas do tego, żebyśmy ten aspekt odcięli od własnego istnienia, więc... I takie pytanie, ile Twój syn ma lat? 4,5 skończył. Jak często choruje? Nigdy. Nigdy. Czy możemy powiedzieć, że poród lotosowy, czyli dostarczenie odpowiedniej ilości tych wszystkich koniecznych substancji, które znajdują się w krwi pępkowej, pomogło mu wzmocnić swój układ odpornościowy, czy możemy tak powiedzieć? Ależ oczywiście. Jest wiele czynników, które przyczyniają się do tego, jak niesamowicie zdrowie jest mój syn. Jest to zdrowie absolutne. Między innymi oczywiście krew łożyskowa, czy też pępowinowa, pępkowa, różne są określenia. Jak najbardziej. Cały proces naturalnego porodu jest tak skonstruowany, żeby zapewnić dziecku najwyższą odporność, najwyższe zdrowie. Wszelkie ingerencje przeszkadzają, zaburzają i doprowadzają do komplikacji i chorób. Czy mogłabyś w tym momencie doradzić kobietom, które decydują się na poród lotosowy i dlaczego? Czy właśnie ze względu na tą odporność, co jeszcze dodałabyś do tych argumentów?
Dlaczego lotosowy poród? Dlaczego, jak bez długo, asysty. tak, jeszcze pytanie, jak długo dziecko było połączone z Tobą pępowiną już po urodzeniu? Tak. Cały proces porodowy, takiej aktywnej akcji porodowej trwał około 24 godzin, oczywiście od małej intensywności po dużą intensywność, po czym poród się kontynuował po urodzeniu synka, istoty ludzkiej. Jeszcze jest zakończenie, kulminacja, czyli urodzenie łożyska. Moje łożysko urodziło się po około 36 godzinach, czyli prawie 2 dobach. Byliśmy wtedy połączeni pępowiną, oczywiście, z moim synkiem, więc to był czas tak mistyczny, tak głęboki, tak przepiękny, tak nie do opisania ludzkimi słowami, chociaż bardzo się staram w różny sposób poezję na ten temat pisać. To było coś absolutnie na pograniczu światów A mam takie pytanie, jak wyglądało po porodzie karmienie piersią? Bo oczywiście zaczęłaś synka karmić piersią zaraz po porodzie. Najbardziej. Czyli on nadal dostawał energię poprzez splot słoneczny, czyli nie został oddzielony w sposób agresywny i radykalny, co ma miejsce w współczesnych szpitalach i na salach porodowych. Czyli i od razu dostał pokarm dodatkowo z piersi. Jak wyglądał ten proces jakby w tej otoczce takiej też mistycznej? Oczywiście. Może taka pierwsza, taka praktyczna rzecz. Dziecko przez pierwszą dobę do 2 dób praktycznie nie potrzebuje pokarmu, dlatego że żołądeczek jest tak malusieńki i jeszcze jeżeli przeprowadzi się to w naturalny sposób, czyli poród lotosowy, jest tak zasilany niezwykłą kosmiczną energią i tą więzią mistyczną z matką, tą miłością, że praktycznie fizyczny pokarm jest niepotrzebny, więc dopiero dzieciątko w przypadku samika około 2 doby w zasadzie coś tam, może jakieś kropelki pociągną. Więc dziecko jest cały czas przy piersi, cały czas blisko, niemniej jednak nie ma intensywnego karmienia, jakie sobie wyobrażam. To dopiero się pojawia w zasadzie po kilku dniach. A właśnie to, co się praktykuje w szpitalach, to odwracanie dzieci do góry nogami, trzymanie je za nogi i klepanie po słupie po to, żeby zaczęły krzyczeć, płakać i otworzyły płuca. Jak wyglądał proces otwarcia się płuc u Twojego dziecka? No, nie, tak, oczywiście. Że nie było to potrzebne, prawda? Wszelkie te praktyki porodowe są tak drastyczne i tak brutalne i są przestępstwem wobec dzieci. I tak, to trzeba sobie powiedzieć. Oczywiście sadyzm i tortura, trzeba jasno i klarownie o tym mówić. Jak można przyjmować człowieka i bić go na wstępie? To jest właśnie programowanie na służebność wobec systemu, oczywiście na bycie ofiarą, bo tylko właśnie ofiara może być służebna wobec systemu, może być potem niewolnikiem tego systemu. Więc oczywiście to się robi od pierwszego oddechu. Moje dziecko cudownie wyszło z mojego łona do mojego serca, do mojej piersi. Naturalnie wzięło oddech, przepiękny, lekkim takim, nawet powiedziałabym, że to nie był płacz, taki rodzaj jakiegoś westchnienia, takiego dźwięku, takiego lekkiego krzyku, ach, jestem tutaj, jestem w Twoich ramionach, kocham świat, kocham Ciebie, więc w ten sposób. Ostatnio była taka sytuacja nad morzem w polskiej restauracji, że matka zaczęła karmić dziecko piersią, została wyproszona z restauracji. Co byś na ten temat mogła powiedzieć jako kobieta, która żyje w sposób naturalny i oczywiście z szacunkiem dla dziecka i matki? Oczywiście. To jest sytuacja dla mnie tak potworna, jest taką profanacją człowieczeństwa, którego macierzyństwo i więź z dzieckiem, karmienie piersią, porodu oczywiście, karmienie piersią jest absolutnie kluczowym symbolem cudu istnienia na tej ziemi, cudu człowieka, więc... Oczywiście, dobrze. Jest tu, syneczku, już jest, proszę. Już jest, proszę. Więc występowanie w jakikolwiek sposób przeciw tym naturalnym procesom jest dla mnie niewyobrażalną tragedią, jest niewyobrażalnym zabrnięciem cywilizacji zachodniej w piekielne miejsce autodestrukcji. Zresztą to się dzieje już od wielu lat. Kompletnym niezrozumieniem, jest rodzajem hipnozy ludzi, którzy stali się pewnego rodzaju robotoludźmi
właśnie w służbie systemu, przeciwko naturze, skoncentrowanie tylko na pewnej części swojego istnienia, czyli na głowie, która jest rodzajem komputera i ma służyć pewnym programom. To jest robotyzacja człowieka. Oczywiście, że tak. Więc jest to dla mnie niezwykle przykre, urągające człowieczeństwu i tragedią po prostu zachodniej cywilizacji. Patrycjo, masz 42 lata i powiedz mi, jak pozostajesz kobietą, będąc matką? Jak ty to robisz, że jesteś promieniująca, piękna, zgrabna? Współczesne Polki męczą się z dylematem zrzucania tuszy po ciąży i z tymi wszystkimi procesami związanymi jakby z powrotem do naturalnej sylwetki kobiecej. Jak to robisz? Dla mnie macierzyństwo to jest apogeum kobiecości. Moje ciało w czasie ciąży przybrało tak przepiękne kształty, tak zmysłowe, tak kobiece, tak pięknie obfite. Dla mnie, ja zachwycałam się własnym ciałem. I po ciąży zachwycam się nim również. Jest to ciało w tej chwili inne, niemniej jednak według mnie jest piękniejsze, pełniejsze, głębsze, nieporównywalnie cudowniejsze niż sprzed ciąży. Oczywiście cała ludzka istota, mówię teraz akurat o kobiecie, jest piękna w każdym procesie, jak jest małym dzieckiem, jak dojrzewa, jak jest w ciąży, jak karmi piersią. Dla mnie to są wszystko przepiękne procesy, one mają swoje kształty, swoją energię. Niemniej jednak dla mnie ciało po porodzie jest absolutnym cudem i nie zamierzam wracać do tego, co było przed porodem. Ale widzisz, teraz jest taka moda, że wiele kobiet decyduje się na to, żeby w ogóle nie karmić piersią z lęku przed zmianą formy piersi, tak, deformacją. Jak byś do tego podeszła? Bo w zasadzie karmienie piersią to jest podstawa w tworzeniu systemu odpornościowego dziecka. Oczywiście. Jak czujesz się ze swoimi piersiami po karmieniu? Czy czujesz jakieś zmiany? Widzisz jakieś zmiany? Zmiany widzę tylko na lepsze. Karmię dziecko w tej chwili już ponad 4,5 roku. Moje piersi nie doznały najmniejszego uszczerbku, czyli w tym kierunku negatywnym w żaden sposób nie poszły. Stały się tylko piękniejsze, tylko pełniejsze. Nie ma żadnych kwestii związanych z jakimś obwiśnięciem, jakąkolwiek deformacją, wręcz odwrotnie. Są cudowne. Kocham je przede wszystkim za to, że wykarmiły i karmią wciąż moje dziecko. Dla mnie moje piersi nie są zabawką dla mężczyzn, nie są zabawką dla ludzi, którzy mnie oglądają. Są też produktem sprzedażowym, oczywiście, prawda? oczywiście dla biustonoszy, dla wkładek silikonowych, dla operacji plastycznych i tak dalej, tylko po to, żeby, nie wiem, wejść w gusta systemu ludzi, którzy nas oglądają na ulicy, mężczyzn, którzy nie rozumieją głębi naszego istnienia. Dla mnie pierś jest przede wszystkim cudownym portalem dla karmienia mojego dziecka, dla opieki nad moim dzieckiem, dla dawania mu ciepła, dla dawania mu bezpieczeństwa, pokarmu również duchowego, emocjonalnego. To jest po prostu, piersi dla mnie są absolutną świętością. Nie miałam o tym pojęcia głębokiego, zanim urodziłam synka. Zawsze podobało mi się karmienie piersią, zanim miałam dziecko i ubolewałam nad tym, że nie widzę tego na ulicach. Że kobiety wręcz kryją Oczywiście, że kryją, wstydzą się z tą kobiecością, z tym pięknem, tym cudem tej więzi, tego przepięknego aktu wspierania naszego dziecka, cudownego wspierania w jego rozwoju, w jego zdrowiu fizycznym, emocjonalnym, psychicznym. Co ciekawe, na każdym kroku widzimy plakaty dosyć ordynarnie przedstawiające seksualność kobiet, gdzie kobiety nie wstydzą się pokazywać w bardzo skąpej bieliźnie i to jest uważane za coś pozytywnego, tak, a karmienie piersią jest uważane za passé. To jest całkowicie takie zaprzeczenie też naszej naturalności. Oczywiście, że tak, dlatego że jest cała polityka karmienia piersią i polityka piersi jako takich. To, co nie zasila systemu finansowo, jest negowane, to, co go zasila, jest wspierane. Więc niezależność kobiety od różnych formuł mlecznych, sztucznych, propagowanych, sprzedawanych,
jest niezasilaniem systemu. Kobieta jest niezależna, kobieta daje zdrowie, kobieta daje bliskość, więź, bezpieczeństwo swojemu dziecku, nie zasilając systemu bardzo takiego krwiożerczego, dla mnie brutalnego, opartego tylko na wyścigu szczurów, na zarabianiu pieniądza. Więc tam, gdzie tego nie zasilam, tam system występuje przeciwko mnie. Patrycjo, jesteś matką, jesteś kobietą, która urodziła dziecko i nadal jesteś modelką. Tak. Fotomodelką. Przepiękne zdjęcia. Możecie zobaczyć u Patrycji na Facebooku. Przepiękne zdjęcia z synkiem, ale również te jeszcze zanim urodziłaś dziecko, które są widoczne w takich katalogach, między innymi jak Amrita, niemiecki katalog pięknych ubrań. Widzimy również Twoje zdjęcia w katalogu Avatar, gdzie przepięknie pokazujesz swoją odzież, którą produkujesz, którą tworzysz. Tak. Zobaczcie, przepiękne zdjęcia Patrycji. Kalendarze również. Również Patrycja wydaje kalendarze, oczywiście są pod kątem jogi, ponieważ jesteś trenerką jogi i prezentujesz określone pozy związane też z jogą, tak, prawda? Jak pracuje Twoje ciało po porodzie, bo wiele kobiet twierdzi, że w zasadzie powrót do takiej sylwetki pięknej sprzed ciąży jest niemożliwy. Ty oczywiście zaprzeczasz tym mitom. Jakie jest Twoje podejście do tego tematu? Jak pracujesz z ciałem? Czy był problem faktycznie w powrocie do tamtej kondycji? Problemu nie było najmniejszego. Ja uważam, z praktyki wiem, że jeżeli nie zaburzamy natury, nie zaprzeczamy naturze, a wręcz odwrotnie, idziemy absolutnie z jej nurtem i częścią natury jest miłość, bliskość, miłość do siebie, miłość oczywiście do mojego dziecka, generalnie do świata i do przyrody, to wtedy cały wszechświat i natura wspiera Cię w tym procesie dochodzenia do swojej idealnej sylwetki. Dla mnie moja sylwetka teraz jest lepsza niż zanim zaszłam w ciążę, więc dla mnie jakby powrót do sylwetki tamtej mija się z celem. Teraz w moim odczuciu ta sylwetka jest doskonała i ja nie robiłam w zasadzie niczego poza tym, że podążałam za naturą i za więzią z moim dzieckiem. Cała ciąża i poród to jest kluczowa i centralna przestrzeń naszego życia. Kobiety bardzo chcą jak najszybciej mieć szczupły brzuch, jak najszybciej wrócić do pracy tak zwanej, do życia sprzed ciąży i sprzed urodzenia dziecka. Dla mnie to jest absolutnie absurdalne. Pojawia się nowy człowiek i życie się zmienia całkowicie w 100% i on przez pierwsze lata jest absolutnym centrum mojego życia. I służba temu dziecku, głównie karmienie piersią, bliskość, noszenie w ustach, więc dziecko cały czas na naszym ciele, to wszystko powoduje, że naturalnie ciało gdzieś tam topnieje z tego tłuszczyku ciążowego, przepięknie rozciągnięta skóra na brzuchu, cudownie się wstępuje przez te naturalne procesy, karmienie piersią, noszenie dziecka, spanie z dzieckiem i to wszystko w ciągu kilku miesięcy wraca cudownie do normy, a wręcz odwrotnie pozostawia ciało piękniejsze niż przedtem. Patrycjo, jaką dietę stosujesz? Może przyznaj się. Aha. To jest w zasadzie już od 20 lat dieta, na początku wegetariańska, a już od ponad 10 lat dieta wegańska, w tej chwili praktycznie już dieta frutariańska, czyli głównie owoce, więc przede wszystkim żadnych produktów odzwierzęcych i jak najwięcej cudownych, surowych, czyli tak ponownie wracam do tego, tak jak natura nam to podała, przedstawiła, bez bardzo mało modyfikacji. Po prostu najlepiej zerwać jabłko z drzewa, zerwać malinę z krzaka i to nam daje wszystko, czego nasze ciało potrzebuje. Tam jest przepiękne słońce, przepiękna energia miłości, wiatru, deszczu, która jest dla nas przeznaczona, więc ja jestem niesamowicie zdrowa, nie choruję od praktycznie całe dorosłe życie. Odkąd przeszłam na naturalną dietę, taką jak daje natura, jak najmniej rafinowaną, przetworzoną, moje ciało reaguje doskonale i jestem absolutnie Czyli tak, nie jesz oczywiście produktów zwierzęcych, czy spożywasz mleko, przetwory mleczne? Żadnych zwierzęcych, czyli żadnego mleka, sera, masła. To jest gwarancja takiej figury i takiej skóry. Drodzy Państwo, stereotyp matki Polki.
Poruszmy może temat, który w zasadzie jest teraz bardzo popularny, szczepień ochronnych, tak zwanych. Co sądzisz o szczepieniach ochronnych? Szczepienia to jest jeden z forteli, który używa zachodnia cywilizacja w moim głębokim odczuciu i w praktyce to znam, żeby nas osłabić, żeby nas jeszcze bardziej przystosować do tego, żebyśmy służyli czemuś, czego dokładnie nie możemy rozpoznać. Komuś, czemuś, żebyśmy tylko nie żyli życiem ekstatycznym, nie żyli życiem wolnym, nie żyli życiem pełnym radości i pasji. Więc to jest jeden z tych forteli. Szczepienia dla mnie są zbrodnią przeciw ludzkości. Są straszną tragedią, są indoktrynacją nas i wmawianiem nas, że potrzebujemy się chronić przed życiem. Życie, przyszliśmy na świat, żeby celebrować tę ziemię, żeby się cieszyć cudownością powietrza, wody, deszczu, śniegu, słońca. Ziemia jest naszą matką. W żaden sposób nie jest dla nas niebezpieczna i wszystkie istnienia na niej żyjące nie są przeciwko nam. Nie konspirują, żeby nam zaszkodzić, uszkodzić nasz system. Nie musimy się przed nim chronić, oczywiście przed zarazkami, przed wirusami i różnego rodzaju wymysłami.